W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak skutecznie, jakie kroki trzeba wykonać od momentu podpisania umowy, żeby sprzedać mieszkanie. Od początku do końca, ale co robić i jak robić, żeby to było skuteczne, więc zapraszam na ten odcinek. Gdy mamy już podpisaną umowę, przynajmniej ja tak zawsze robię, na końcu wyciągam smartfona i robię zdjęcie albo nawet przejście wideo, żeby zobaczyć, w jakim standardzie jest dokładnie to mieszkanie, w jakim je aktualnie zastałem. Nie interesują mnie zdjęcia, jakie miał właściciel wcześniej na portalu, bądź jakiekolwiek zdjęcia, tylko po prostu ja chcę z chwilą podpisania umowy zobaczyć, w jakim standardzie jest to mieszkanie. Gdy wracam do biura, to analizuję te zdjęcia i tak mniej więcej patrzę, na co, pod kogo to mieszkanie najbardziej się nadaje. Bo to, że ono jest teraz zamieszkałe w wersji 2+2 i może to być dwupokojowe mieszkanie, to oczywiście da się tak mieszkać i nie chcieliby w takich warunkach mieszkać. Natomiast ja, znając mniej więcej rynek, oczekiwania rynku i to, na co jest teraz największy popyt, to staram się z automatu od nowa, tak jak to by było praktycznie mieszkanie deweloperskie, przeanalizować, pod kogo jest to mieszkanie. I gdy już mam mniej więcej taką analizę, no to wtedy sobie wizualizuję, to jest za bardzo jakbym odleciał, to mówię, ale wyobrażam sobie dokładnie, jaka to jest grupa wiekowa mniej więcej ludzi i gdzie ich szukać. I gdy mam już tak mniej więcej zdiagnozowaną grupę docelową na to mieszkanie konkretne, no to wtedy ustalam sesję zdjęciową i pewnie najczęściej wcześniej też homestaging i staram się, żeby ten homestaging był już dopasowany do tego, kim będzie ta grupa docelowa. I teraz w zależności od tego, jak wiele można sobie pozwolić z tym homestagingiem, czy to po prostu tylko wizualne, wiadomo, poduszeczki i kwiatuszki i cytryneczki, czy być może można sobie na coś więcej pozwolić. To już wszystko zależy, jaką umowę podpiszemy, na jakie warunki się umówimy i jaki akurat jest tam stan, częstotliwość życia i bycia w tym mieszkaniu. Natomiast jeśli mam taką możliwość, to tym homestagingiem już chcę mniej więcej dostosować tę nieruchomość na tyle, na ile się da, żeby była pod mojego klienta docelowego, na którego już strategicznie od tego momentu pracuję. No i następnie oczywiście wjeżdżają zdjęcia. Te zdjęcia niewiele się będą różniły, praktycznie mało czym się mogą, tak prawdę mówiąc, różnić w przypadku, gdyby to było mieszkanie dla singla, dla 2 singli, albo dla 3 singli, albo dla rodziny z 5 dzieci. Raczej by się niewiele różniły, ewentualnie małymi szczególikami, ale tu już o tym nie będę teraz mówił. I zresztą te szczególiki aż tak dużego wpływu raczej na to by nie miały. Gdy mam zrobioną sesję zdjęciową, przygotowaną już ofertę, no to wtedy co robię? No na pewno nie puszczam tego na portale. W tym momencie puszczam w takie źródła tę nieruchomość, tę ofertę nieruchomości, żeby dotarła do jak największej liczby poszukujących, ale podkreślam, nie za pośrednictwem portali. I tam się staram tym osobom dać deadline 5 dni, czasami 3 dni, zależy jak duże ciśnienie, jaka szybkość od właścicieli jest narzucona co do sprzedaży. Natomiast jeśli to jest taka normalna, klasyczna sprzedaż, że na spokojnie, to daję 5 dni na to i ci poszukujący, ci klienci także innych agencji mają na to mniej więcej 5 dni. Dlaczego takie coś robię? No robię to z takiego względu, żeby to był póki co taki towar troszkę zakazany, delikatnie zakazany towar. Nie potrafię innego słowa użyć, ale wierzę, że rozumiesz, co mam na myśli. I gdy ten towar jest taki zakazany, to mam świadomość i to zazwyczaj się sprawdzało, że osoby, które oglądały i w jakimś stopniu im się to spodobało, to po pierwsze wiedzieli, że nie mogą tutaj miesiącami myśleć, bo nieświadomie sprawdzili w internecie, czy to mieszkanie jest. Ludzie nie są głupi oczywiście. Po drugie, wiedzieli, że nie za bardzo można tutaj zejść z ceny, ponieważ ta cena jest taka, a nie inna i ja jako główny argument obrony tej ceny, bo jednak pracuję na zlecenie właściciela, na argument obrony tej ceny mam coś takiego, że jeszcze tego rynek nie widział, więc właściciel nie ma tu podstaw, aby tę cenę obniżać. Oczywiście to wszystko ma ręce i nogi, jeśli ta cena rzeczywiście jest tam w jakichś kanonach normalności i aktualnych trendów na rynku. Więc to jest ta rzecz, którą staram się robić na początku. Oczywiście to działanie wynagradza w jakiś sposób klientów poszukujących i także innych agentów, którzy współpracują w taki sposób. I gdy ta oferta już kończy być pod stołem, no to wtedy rzeczywiście, jeśli nie udało się nikogo przekonać, czasami ktoś był bardzo zainteresowany, ale żona musiała jednak zaczekać na męża, mąż akurat w tym czasie nie mógł obejrzeć tego mieszkania. Różne są sytuacje, więc po tych 5 dniach rzeczywiście już rozpoczynam
taką klasyczną publikację w wybranym miejscu. I oczywiście to jest w wybranym miejscu. Od razu powiem, ja wcale nie jestem na wielu portalach, jestem na mało którym portalu i publikuję to w zależności już jakie to jest mieszkanie, to tak publikuję, czy mieszkanie, czy nawet, no teraz mogę na chwilę powiedzieć dom, czy grunt, chociaż to jest o mieszkaniach ten odcinek, ale w zależności jaka to jest nieruchomość, o takiej porze tygodnia, no i może dnia, publikuję. I tutaj raczej się nigdy nie pomyliłem, raczej zawsze wtedy dość szybko dostajemy taką fajną ilość ofert. I o ile wtedy na tak zwanym off-markecie uda się zrobić czasami 3-4 nawet prezentacje jednego dnia, czyli jest coś przepięknego dla osoby, która prezentuje nieruchomość, bo jest po prostu casting. I casting to jest zawsze delikatny hazard, delikatne emocje, takie jak przy licytacjach, gdzie jakaś tam dynamika, presja jednej osoby na drugą w jakiś sposób wpływa. I to samo, gdy jest świeża oferta. Świeża oferta zawsze ma największą moc i doświadczony agent nieruchomości wie, że nie można gardzić, jeśli ktoś złoży pierwszą ofertę. Oczywiście warto z niej skorzystać. Natomiast to jest ta moc, że to się pojawia coś świeżego i gdy w odpowiednim momencie będzie odpowiednio podane, to jest szansa, że będzie też casting z tak zwanego wolnego, szerokiego rynku. I to jest mniej więcej taka recepta podstawowa, jeśli chodzi o taką najprostszą strategię, co zrobić, żeby jak najskuteczniej daną nieruchomość sprzedać. Natomiast tu jest dużo więcej czynników. Bardzo ważny jest opis. Jeśli zrobimy opis na pół gwizdka, to ta oferta nie będzie aż taka kompletna i być może na tym rynku otwartym, bo w off-markecie nie musi być jeszcze dobry opis, natomiast na tym rynku otwartym już naprawdę powinien być cholernie dobry opis i było to testowane też wielokrotnie, że czym lepszy opis, tym człowiek troszkę dłużej na tej ofercie siedział, jeśli to tak można nazwać, a wiadomo, że czym dłużej siedzi, jeśli godzinę planuje być na portalu i będzie na mojej ofercie troszkę dłużej, no to będzie troszkę krócej na twojej. To jak Kazimierz Górski mówił, czy gdy jedna drużyna ma trochę dłużej piłkę, ta druga drużyna ma trochę mniej. Tutaj naprawdę działa to samo. Ilość czasu, jaki człowiek przeznaczy na przeglądanie danych stron, danych aplikacji, danych portali, zawsze w jednym takim module jest to ograniczone i czym więcej tego czasu od kogoś ukradniemy, tym mniej będzie tego czasu miał przeciwnik. I przy tych strategiach naprawdę udaje się często bardzo skutecznie i bardzo sensownie sprzedać dane mieszkanie. Są tu jeszcze inne takie niuanse. No przede wszystkim nie można sprzedawać, prezentować nieruchomości w obecności właściciela. No to jest już jasne i oczywiste pewnie dla Ciebie. Natomiast podkreślam, bo czasami ludzie się w tym zapominają. Jeśli będzie właściciel w mieszkaniu, to pamiętajcie, oglądający będzie zawsze gościem, a tu najważniejsze, żeby on już się poczuł jak gospodarz. On musi się poczuć jak gospodarz, jak u siebie, bo to są emocje. To jest coś na maksa tak wielkiego jak emocje. Natomiast gdy będzie gospodarz, oglądający zawsze będzie gościem. My najprawdopodobniej jako pośrednik będziemy osobą neutralną i rzeczywiście będziemy takim pomostem między gościem a gospodarzem no i w takiej sytuacji oczywiście, czym lepiej się w tej roli odnajdziemy, tym bardziej zmiękczymy być może tę różnicę, ale to jest diametralny problem, a jak jeszcze się trafi tak zwany wszechwiedzący właściciel, a takich naprawdę jest sporo, może nie większość, ale jest ich sporo, no to tutaj rzeczywiście nie będziesz, znaczy nie wiemy wtedy w zasadzie, co było nie tak. Podczas tej prezentacji niby mieszkanie się podobało, bo przecież wcześniej oglądający, zanim zaczął oglądać, znał cenę, znał adres, znał zdjęcia, natomiast coś się nie podobało. I to często na tym i w tym polega problem i to jest bardzo diametralna, taka już face to face sytuacja, w której agent nieruchomości jest zdecydowanie skuteczniejszy niż właściciel, który sprzedaje swoje mieszkanie. Natomiast właściciele o tym nie wiedzą, a nawet jeśli czasami wiedzą, to bardzo bagatelizują tę rzecz, no bo my Polacy tacy jesteśmy. Jesteśmy często Januszami z złotymi rączkami i mamy świadomość, że jak coś przeczytamy kilka krótkich poradników, że to zrobimy najlepiej. I żeby była jasność, są właściciele, którzy naprawdę świetnie potrafią sprzedawać. No mają taki dar i potrafią to zaprezentować dobrze. Jasne, to nie jest tak powiedziane, że właściciel zawsze to sprzeda źle, natomiast no, mimo wszystko zakładając, że agent jest już doświadczony, ma tych prezentacji na koncie kilkadziesiąt, a taki z kilkuletnim stażem ma ich kilkaset, i jeśli one się kończyły sukcesami, to nawet jeśli do końca nie wiedział, w jaki sposób się uczyć i uczył się tak trochę nawet na czuja, takie jolo robił, to już naprawdę ten nawyk, jeśli jest choć trochę inteligentny, ten nawyk już powinien mieć na tyle skuteczny, że będzie dobrze prezentował te nieruchomości. No i to jest cała filozofia. Oczywiście później będzie jakaś strategia negocjacji, później dokumenty i takie rzeczy, ale to już myślę, że doskonale znasz z poprzednich odcinków.
A jeśli nie znasz, to może niedługo przypomnę, bo te rzeczy też się trochę zmieniają, strategie też się zmieniają, ponieważ cały czas się oczywiście rozwijamy, cały czas badamy zachowania klientów i oczekiwania naszych klientów. I w zasadzie odkąd zawód agenta nieruchomości stał się taki świadomy, że zmienił myślenie, że to nie my jesteśmy dla tych klientów, tylko ci klienci są dla nas, ale właśnie jeśli oni są dla nas, to my musimy wszystko zrobić dla nich. Czyli tu po prostu my musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, a nie to, że my będziemy te oczekiwania na siłę wmawiali i na siłę sprzedawali tylko dlatego, że uważamy, że one są dobre, albo tylko dlatego, że rutynowo z przyzwyczajenia nimi się posługujemy. Więc taki sposób jest naprawdę dość skuteczny, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkania, tylko trzeba zachować trochę to podniecenie. Nie może być coś takiego, że dzisiaj o 17 przyjąłem mieszkanie, zrobiłem, szybko podpisałem umowę, jutro już chcę puścić na portale, bo jest podniecenie. To czasami początkujący agenci mieli. Oczywiście, że ja to samo miałem. O 12 miałem pozysk, nawet nie czekałem na fotografa, tylko cykałem foty, bo już chciałem jeszcze o 15 to opublikować. Taka była podnietka, nie wiadomo jaka. Czasami lepiej naprawdę według strategii wiedzieć, że przez pierwsze 10 dni nic się absolutnie nie wydarzy, nawet przez 2 tygodnie, ale później jak się będzie działo, to już będzie się bardzo dużo działo. Jeśli jeszcze do tej pory nie pracowałeś z użyciem jakiejś strategii, to porozmawiaj tutaj z działem marketingu. Najlepiej z działem marketingu swojej agencji nieruchomości. Dział marketingu powinien wiedzieć, gdzie publikować jakie oferty. Dla jakiej osoby mniej więcej jaka oferta powinna być i wtedy zarówno na innych kanałach social media się takie nieruchomości prezentuje, na innych takie. Nie ma sensu wrzucać na Instagrama, na Facebooka, na LinkedIna i na YouTube'a dokładnie tej samej nieruchomości w celach sprzedażowych. W celach wizerunkowych jak najbardziej można to zrobić, ale w celach sprzedażowych naprawdę każdy jest troszkę gdzie indziej. I tak samo na portalach. Nie wszystkie portale dowożą takich samych klientów, więc to Wam na pewno dział marketingu waszej agencji, jeśli robi analizy, robi badania, to powinien dokładnie powiedzieć tak samo jak te pory dnia, jak i pory tygodnia, kiedy publikować, na którym kanale, bo to są dość jawne informacje, natomiast one są naprawdę bardzo zmienne przez te czasy koronki, lockdownów. To się naprawdę ten zegar rytmu internetowego bardzo zmienia i to trzeba dość mocno sprawdzać. No nic, póki co dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. A i słuchajcie, jeśli ktoś dotrwał tutaj do końca, to słuchajcie, miałem o to zapytać na początku. Jeśli macie ochotę, żebyśmy kiedyś zrobili webinar, po prostu, żebyśmy sobie mogli porozmawiać, a nie to, że ja rozmawiam cały czas do obiektywu, to dajcie znać, czy Was by coś takiego interesowało. Jaka tematyka? Ja bym się najsilniej czuł w tematyce dla początkujących agentów nieruchomości, ponieważ Was chyba jest najwięcej osób by taką tematykę mogło wykazać, raczej jakoś przyswoić i myślę, że najwięcej pytań wtedy macie. Jeśli jesteście zainteresowani taką formą, dajcie znać. Ja nigdy czegoś takiego nie prowadziłem, więc będę się musiał chwilkę technicznie i technologicznie do tego przygotować, ale jak najbardziej z chęcią z Wami porozmawiam, bo wiem, że gdy ja zaczynałem, nikt nie chciał ze mną rozmawiać na taki temat, więc tutaj wiem, że niektórym być może się przyda spojrzenie troszkę z boku. Ono nie zawsze może będzie najlepsze, Natomiast posłuchać myślę, że zawsze warto. Także dajcie znać, bo tu nie mamy innego źródła komunikacji. Tu nie można wiadomości prywatnych wysyłać, więc proszę dajcie w komentarzach znać, czy Was to interesuje i jaka tematyka najbardziej. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.